Ja nie wiem, czego się spodziewałem, ale spodziewałem się chyba czegoś lepszego. Nie wiem, czy będę tu latać dronem, bo po prostu stan tego miejsca nie jest dla mnie odpowiednio satysfakcjonujący. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w Gnieźnie, a za mną gnieźnieńska kolej wąskotorowa. Funkcjonowała do 1 września 2015 roku, od 1885 roku. Jej długość to 38 bądź 9 km. Musicie sprawdzić, musicie się dowiedzieć, bo ja już wiem, ale wykażcie się małą odrobiną wiedzy. Powiem wam, że tu chyba jest miejsce biwakowe, co po niektórych towarzyszy wyskokowych napojów. Spokojnie, nie odchodźcie od monitorów, telewizorów i ekranów. Ja sprawdziłem i się poprawiam. Otwarcie tej kolejki było w 1883 roku, a jej długość to 38 km. Jedziemy! Wiecie, jaki jest problem? Taki, że wieje wiatr. Pogoda w ogóle przeszkadza nam cały czas. Od kilku dni. No to co? To co? Lecimy. Trzeba lecieć powoli i ostrożnie. Jak to ze mną bywa, no niestety nie naprawiłem stabilizacji tego drona i w goglach widzę, jak dron się trzęsie, co nie pomaga mi latać, ale ci, którzy oglądają moje odcinki, to o tym wiedzą. Do tego wiatr no jest okrutny i szkoda, że w taką pogodę znalazłem się w Gnieźnie, a nie w pogodę bezwietrzną, bo o ile przeboleję aktualnie chmury deszczowe, no brak słońca, no to wiatr to już zupełnie nie przeszkadza, wiatr zupełnie mi przeszkadza, przepraszam, także boję się latać. Kolejnym problemem jest to, że mój mały dron do wnętrz, no tutaj raczej średnio się sprawdzi, ponieważ przez wybite szyby w pociągach no, wieje wiatr, a do tego jest tam tyle pyłu, kurzu i nie będę mówić czego, że po prostu szkoda mi w razie co wylądować przez przypadek tym dronem na ziemi. Najlepiej byłoby chyba wziąć mini trójkę i zrobić jakieś filmowe ujęcia. Chociaż z mini 3 jakości jakoś ekstra nie jestem zadowolony. Najlepiej byłoby wziąć dużego Mavica, ale zagwozdki. Dobra, chyba uruchomię jednak Mini 3 Pro. W jednym
poprzednich odcinków mówiłem, że Mavica trójki nie ruszałem od chyba października, no, od jakiejś tam głębokiej jesieni, albo może nawet wczesnej. Tego to nawet nie wiem, kiedy nie ruszałem. Myślę, że nawet mogę nim nie wystartować. Taki ze mnie droniarz. Taki ze mnie droniarz. Walka z wiatrakami. To tylko takie powiedzenie w cudzysłowie, ale no wieje dosyć mocno i to jest równie mocny problem. Oj, panie, wieje. Wieje. Kurczę, tak wieje, że aż mi się przypomniały Węgry, z których trzeba było uciekać. No jest to nieprzyjemna pogoda dla droniarza z pewnością. Pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, no i zobaczymy, czy nam się uda coś zrobić, bo no nie ukrywam, ręce mam troszkę skostniałe, a dużo nie polatałem. Zresztą sam widziałeś chyba, nie, jak walczył dron, już nie wspomnę o FPV, ale o Mavic Mini 3 Pro. Katastrofa, nie? No, nie radził sobie. No. Nie umiał się ustabilizować. Ja też sobie z taką pogodą nie radzę, przyznam się szczerze. No niestety. Dobra. W zasadzie parowozownia Gniezno jest zamknięta. Jest czynna tylko w soboty i dostępna tylko z przewodnikiem. Zatem myślę, że trzeba będzie wykonać telefon i zapytać się, czy ktoś będzie tak uprzejmy i wpuści nas, aby nagrać to, mam nadzieję, przepiękne miejsce. To się okaże kiedyś. Nie chciało nam się przechodzić przez tory. Mamy już swoje lata, zróbmy to kulturalnie jak ludzie, a tymczasem mała niespodzianka. Przenieśmy się w inne miejsce. No i jestem. Haha. W Wałbrzychu, w starej parowozowni. Także szybki przerzut. No i pada deszcz. To nic, że jest dzień później. To nic, że jest różnica ponad 300 km. Pogoda zupełnie nie sprzyja. Jeśli nie można latać dronem, bo deszcz praktycznie moczy zaraz po wyjściu z samochodu, trzeba zadać sobie pytanie, po co właściwie tu przyjechaliśmy. I to nie jest tak, że ten właściwie deszcz ze śniegiem zastał nas tu. Wyjeżdżając z Wrocławia, wiedzieliśmy, że być może będzie padać tutaj deszcz. Można byłoby tu nie przyjeżdżać, ale przyjechaliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że tak naprawdę nigdy nie ma pewności co do pogody i do innych też rzeczy.
że coś się wydarzy, jeśli nas tam nie będzie. Także warto przyjechać i zaryzykować, zobaczyć, czy faktycznie pada, czy nie pada, bo inaczej się tego nie dowiemy, jest to oczywiste. I tutaj właśnie pojawia się odpowiedź na mój monolog, w którym mówiłem, że nie zawsze wszystko się udaje. Wczoraj w Gnieźnie Mavic Mini 3 Pro zupełnie nie dawał rady. Nie chciałem latać dużym dronem, ponieważ niskie latanie dużym dronem w małych przestrzeniach nie jest zbytnio komfortowe. Myślałem, że może wiatr jednak Mini 3 Pro nie przeszkodzi, jednak przeszkodził. Można by powiedzieć, że FPV z PDB miotało nim jak szatan. I tak się właśnie stało. Także z PDB również miotało, a dziś deszcz ze śniegiem w Wałbrzychu. Mógłbym się w zasadzie stresować i denerwować, że ciągle coś jest nie po tej myśli, no ale po co? Takie są przygody, więc tak wam właśnie to pokazuję. No, przyjechaliśmy, cały czas zacina, no naprawdę pada śnieg, nie? Śnieg z deszczem. Śnieg z deszczem, no duże krople. No i będziemy myśleć, co dalej. Włączyła się muzyka z Węgier. Tak. I przypomniało mi się w tym terenie właśnie, jak byliśmy na Węgrzech. No, taka sama pogoda, ten sam klimacik. Powiem Ci, że całkiem nieźle. Chociaż jest to mała przygoda podczas naszej wyprawy, która no, miała być odnośnie kolejnictwa, ale jak widać nic z tego nie wyszło. Dobra, tutaj widzę, że totalne błoto i się pozakopywali wszyscy. Ale stawik jest. O, jakiś pan sobie łowi ryby. Tylko cały czas pada. No patrz, i panu nie przeszkadza, że pada. No ale on ma wędkę, a tutaj my mamy drony, więc co tu dużo mówić. Myślę, że busem byśmy tu już nie wjechali. Wjechalibyśmy. Aha, no tak. Wjechalibyśmy. Gorzej by było w drugą stronę. Otóż to. No cóż. Właśnie po to jeździmy takim autem w takim terenie. Szczerze mówiąc, to ja tego nie chciałem i o tym nie wiedziałem, co się w ogóle wydarzy w tym odcinku. A co zdziwiony? Co, zdziwiony jesteś? Co? Zdziwiony jesteś, że na offroad trafiliśmy? Po części tak, bo... Tu jest taka mega dziura i tam jest tyle błota, a tam dalej widzisz, co jest? Stary, zamiast odcinka o kolejnictwie Zrobił się offroad. Offroad. No dobra, a teraz pytanie, czy tutaj jest dziura i da się przejechać? Bo tutaj albo muszę wrócić większy łuk wziąć.
Ale jaja, tego to się nie spodziewa. Nie powinno być problemu tutaj. Aha, czyli większy łuk, bo tutaj mi chodzi o tylne koło tylko. No dobra, dobra. Ale jajca. Przynajmniej coś będzie w odcinku. No i właśnie po to się jechało do Wałbrzycha. Kurka wodna, no. Nie jest się przygotowanym na to, co zastanie nas w trasie i no wiadomo, no teraz bus czy co innego nie wydaje mi się, żebyśmy sobie tutaj poradzili. Naprawdę, nikt nie chciał tędy wjeżdżać, po prostu tak nas poprowadził GPS i to już nie jest pierwszy raz, kiedy GPS nas tak poprowadził. Jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie odcinki, chociażby ze Słowacji, chociaż tam w zasadzie nie kręciliśmy tego, jak się staraliśmy wydostać z wielkiego lasu i ze ścieżek, którymi chyba chodzą ludzie, a my wjechaliśmy tam samochodem, bo po prostu byliśmy bardzo wydygani, kolokwialnie mówiąc. Dziś natomiast mamy możliwości, żeby przejechać, ale nie jesteśmy przygotowani. Nie mamy trapów, nie mamy lin, nie mamy wyciągarek, jest bardzo grząsko. No cóż, chcieliśmy mieć odcinek, to mamy. Dlatego właśnie warto było tu przyjechać i to mi się podoba, że sporo rzeczy jest nieobliczalnych w tym, co robię. Pierwsza większa przeszkoda przed nami, a mianowicie te gałęzie, które tutaj są. Ja się jeszcze śmieję, ale tak naprawdę nie wiem, co nas czeka. Pamiętasz, co nas czekało w Słowenii? Ciągle się mylę. Słowenii. Zawrotka nas czekała w pewnym momencie, bo już się nie dało dalej jechać. Tak, ale wiesz co było najlepsze? Pamiętasz, jak jeszcze chodziłeś i przerzucałeś te głazy wielkie i mówimy, dobra, podniesiemy sobie zawieszenie, zrobimy sobie off-road. No i zrobiliśmy. Nie, no off-road był super. Szkoda, że tego nie nagraliśmy. Tutaj no jednak trzeba się trochę postarać, już widzę bardziej, bo trzeba krzaki przenieść. Ktoś tu coś piłował. No i tyle. Jednak trapy na wyposażeniu, liny kinetyczne, wyciągarki muszą być. No powiedz, czy to planowane było? No nie było planowane. No właśnie, ja w ogóle nie wiem, co tam dalej nas czeka, bo jak tu wjedziemy... Ja w ogóle nie wiem, czy tu ktoś jeździ. No nie, no jakieś ślady samochodów są, więc raczej jeżdżą. No zobaczymy, no. No i dobra, no nie zawsze trzeba latać dronem, no. Jakbyśmy latali dronem, to byśmy nie mieli takiej przygody. Nie wiadomo, co lepsze. Nie? No dobra. jedno i drugie ma swój urok. Jesteśmy w domu. Stary, widzisz, koniec drogi. Aha. Także leci. Pierwszy, że tak powiem, jak to się mówi, inauguracyjny mini offroad jest zrobiony. Ekstra. Tu już się raczej nie zakopiemy, wyjedziemy z tego. Super. Ale jest lekka adrenalinka, nie? No. Jak są takie dziury, kamienie, wąsko. Ale zobacz, ja mówiłem, że wjechaliśmy tu całkowicie przez przypadek i czasami droga nas tak po prostu prowadzi. GPS w zasadzie, nie? Tak. Kurczę, no to jest niesamowite. Weź sobie wieź czymś innym tu przez przypadek. Tego to się nie spodziewałem, że pokaże nam drogę na skróty. Znowu GPS. Tak, ale ja myślałem, że w ogóle wiesz, dzisiaj no, z odcinka będzie w ogóle nic, a tak naprawdę, no, zobacz. Dobra, patrz, na 2 WD spokojnie lecimy. Dobra, zapnę 4, bo już tutaj się trochę kołyszemy. Musiałbym się w zasadzie dowiedzieć, czy napęd, to się z ciekawości zapytam kogoś,
kto jeździ ramami, czy z 4WD mogę zmienić w trakcie jazdy na 2WD. Tego niestety nie wiem, ale jeżeli wiecie, to wpiszcie w komentarzu. Dobra, jechamy, że tak powiem.